Cześć! Zauważyłem, że wielu z Was nie wie, jak skutecznie ogrzać wodę podczas zleceń, także dziś pokażę Wam nasz sposób, który jest sprawdzony od jakiegoś czasu. Wiadomo, grzanie w czajniku i tak dalej, no to brzmi to dosyć tak trochę skomplikowanie, prawda, i czasochłonnie, także zobaczycie, jak to u nas wygląda i może u Was też to się sprawdzi. Zapraszam do oglądania. Rzeczy, które się przydadzą, a więc tak, na pewno 2 wiaderka, w dalszej kolejności powiem Wam dlaczego. Grzałka, tutaj mamy część grzejną, dodatkowo jest do niej dołożony termostat, który ma sondę wchodzącą do wiaderka i w ten sposób pilnuje nam temperatury. Dodatkowo bardzo często jest tak, że gniazdka są z tą klapką, no i trzeba po prostu dołożyć taki oto przedłużacz, żeby można było spokojnie pracować. A więc tak, grzałka ma 2000 W, jak możecie zauważyć, brak wody działa na nią dosyć tak destrukcyjnie, ponieważ rozpuszcza się ta wierzchnia warstwa i jest po prostu stopiona, prawda? Jeżeli chodzi o jej zanurzenie, musi być tutaj do około 3/4 długości tego elementu, z tego względu, że później będzie się tutaj nam ten pozostały zakres palić. No i tak, jeżeli chodzi o montaż, no to wiadomo, tutaj jest fajny taki jakby ząb, nie wiem jak to inaczej nazwać, uchwyt. No i on wchodzi praktycznie do większości wiaderek. Tych naszych trzeba było dodatkowo zrobić otwory, żeby można było zawiesić tą grzałkę stabilnie. Jeżeli chodzi o dalszą część, no to wiadomo, grzałka musi być cały czas zanurzona. Dlatego są potrzebne 2 wiaderka, z tego względu, że jeżeli w jednym nam się grzeje, przekładamy później do następnego wiaderka, żeby mogła ta grzałka cały czas być zanurzona i się studzić. Jeżeli kończymy pracę, gasimy tą grzałkę, ona sobie tam spokojnie jeszcze w tym wiaderku może poleżeć. No i jak już wiadomo, musimy wyjść ze zlecenia, no to wtedy ją dajemy pod kran do zlewu. Wiadomo, nie kładziemy na niczym, tylko po prostu zimną wodą przemywamy ją, żeby obniżyć temperaturę. Jeżeli chodzi o termostat, no to wiadomo, jest to genialna sprawa tak naprawdę, ponieważ nie musimy doglądać cały czas tego wiaderka, siedzieć przy nim, pilnować go, tylko ustawiamy sobie jaką temperaturę chcemy tak naprawdę i on sam pilnuje, możemy ustawić zakres od jakiej temperatury ma się włączyć do jakiej ma się wyłączyć. Także tu jest zakres od około minus 40 stopni do 120. My generalnie poruszamy się tylko z tą 2000 W. Nam jest wystarczająca, nie obciążamy gniazdek u klienta, no bo wiadomo, różnie z tą instalacją może być, nie chcielibyśmy, żeby jakiś kabelek się przetopił w ścianie, no bo później z tego są różne problemy, prawda? Także to się sprawdza, że tak powiem, najlepiej. Podam teraz przykład, jak właśnie wygląda praca takiego termostatu. U nas jest następująco, czyli poniżej 50 stopni grzałka się uruchomi, termostat poda zasilanie na nią. No i przy około 55 stopniach jest to zasilanie wyłączone, z tego względu, że nie chcemy, aby przekroczyło 60 stopni temperatury cieczy. No bo generalnie zawsze te 3 stopnie jeszcze od tego 55 przeniesie, prawda, troszeczkę wyżej ten pułap. Także na to trzeba po prostu zwrócić uwagę. Ten termostat możecie programować dowolnie, jak tak naprawdę sobie wymyślicie. Kwestia tego, do czego jest Wam on potrzebny. Teraz pora na odrobinę praktyki. Zapraszam. Tak jak mówiłem poprzednio, temperatura cieczy na chwilę obecną to 38 stopni. Grzałka jest ustawiona tak, żeby poniżej 50 stopni się uruchomiła i powinna się wyłączyć przy około 55. Także zobaczycie teraz, jak to wygląda w rzeczywistości. Teraz troszeczkę światło nam dało za wygraną. Tutaj była taka lampka niebieska. Ona jest włączona podczas gdy grzałka pracuje. Jeżeli jest temperatura osiągnięta, gasi się
i po prostu możecie zobaczyć, jest 55 stopni, tutaj było 55. A więc tak, jeżeli chodzi o fazę podtrzymywania temperatury, no to za moment zobaczycie to na ekranie. Przy około 50 stopniach się uruchomi, do 55 ponownie nagrzeje i się wyłączy. Także jak wspomniałem wcześniej, nie musicie w ogóle pilnować tego wiaderka tak naprawdę. Pozostaje Wam jedynie doglądanie, czy na pewno nic się nie dzieje, czy termostat nie zwariował, nie gotuje do 100 stopni, ale nam się praktycznie takie coś jeszcze nie zdarzyło. No i wszystko działa tak jak powinno, także za chwilę zobaczycie dalszą część. A więc przyszła pora na podsumowanie. Grzałka działa, oszczędza czas, no jak wiadomo, czas to pieniądz. Także tutaj pod tym względem trzeba cały czas iść z duchem czasu, testować nowe rozwiązania, żeby poziom był, wiadomo, jak najwyższy cały czas, trzymać fason, jak to się mówi. No i testować, cały czas testować, nie zatrzymywać się. Także w tym materiale to już wszystko. Do zobaczenia, cześć!